Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i pan Zdzisiu Jurek. Co pan ma tam za piszczałkę znowu? Co on znowu myśli? Panie, a co to jest za piszczałka? Umie pan w ogóle grać na tej piszczałce? Tak, umie. Mówi, że umie. No to zagraj pan coś na tej piszczałce, zobaczymy, co pan umie grać. Co to za dziwny człowiek, co to za dziwny człowiek. Na rybach będzie grał sobie na piszczałce. Teraz powiedzcie mi, no, czy ten chłop mi pomaga, czy nie, czy po prostu mi osłabia. Niesamowite, jak pięknie, o jak pięknie, o jak pięknie. Brawo, dziękujemy panu Jurasowi za piękny koncert, ale dzisiaj do sprawy, jak widzicie znaczek w tym rogu informuje nas, że pogadamy sobie dzisiaj coś zgodne z prawem. Opowiem wam najpierw moje przeżycie. Dwa moje przeżycia, znaczy było ich więcej, ale takie dwa sobie tylko wybrałem, żeby wam opowiedzieć i powiedzieć mniej więcej o czym będziemy mówili. A tak jak u góry na przykład już widzicie płot. U góry widzicie płot. Tak? Drugi płot. I widzimy linię brzegową. O czym będziemy dzisiaj mówili? Właśnie będziemy mówili o tym, że mamy 1,5 metra, mamy 1,5 metra gruntu, nie wody, przez który możemy przejść idąc w koło jeziora, czy idąc wzdłuż rzeki, czy idąc wzdłuż morza. Teraz wam opowiem dwie takie sytuacje, które mnie spotkały. Jedna w Polsce i jedna w UK. Jak wędkowałem, teraz wam powiem tak. Wybrałem się kiedyś na Noteć na ryby i chodziłem już tam, żeby się dostać na Noteć, to musiałem przejść przez miedzę, musiałem przejść przez łąki, to nie były pola, to były łąki. One były i na tych łąkach była miedza. Na tych łąkach była miedza i oczywiście ja chodziłem sobie tą miedzą. Czyli miedza to, mówią, że miedza to ziemia niczyja, tylko u Karguli i Pawlaków też to była ziemia niczyja i o 3 palce. I o 3 palce ten miał widły w plecach, a ja o to, że szedłem miedzą, też bym miał widły w plecach, a może i nawet bronę, bo gościu taki zasapany. Nad Notecią tam są łąki. Tam nic innego nie było. Ja po prostu szedłem ze ścieżki i szedłem prosto miedzą, bo ta miedza prosto prowadziła mnie do rzeki Noteć. I tam przy tej rzece Noteć oczywiście pastwiska, żeby krowy nie przełaziły i ludzie też, ogrodzone były gdzieś 2-3 metry jeszcze do wodzie, tak? Po prostu płoty stoją w wodzie przez to, żeby bydło nie przechodziło. Ale człowiek może przejść, tak? Człowiek może przejść. I ja przeszedłem między tymi drutami kolczastymi, żeby tylko przejść przez tą jego wzdłuż rzeki. Tak jak tutaj widzicie na tym pierwszym obrazku. Ja przeszedłem tylko, żeby po prostu przejść ten pasek jego łąki i łowić ryby po prostu za jego gruntami. Ludzie, co ja sobie narobiłem, no patrzę, chłop biegnie, pędzi. Przyleciał taki zasapany, powietrza nie mógł złapać, wyzwał mnie od najgorszych, i jeszcze powiedział, że niszczę mu płot, że on mnie zabije, i miał przy sobie widły i nie wiem, czy chciał mnie dziabać tymi widłami, czy coś. I pilnował mnie cały dzień, jak ja tam byłem nad tymi rybami. On tylko czekał na to, jak będę wracał, żeby mu wejść z powrotem na ten grunt, który nieprawnie jest ogrodzony aż 3 metry czy 2 metry w głąb rzeki. To jest, pamiętajcie, niezgodne z prawem i nikogo to nie obchodzi, że krowy mu stamtędy sobie uciekają. Pas wody publicznej 1,5 metra
to jest ziemia niczyja, to jest ziemia państwowa, no może tak, po której każdy ma prawo stąpać, czy to będzie grzybiarz, kajakarz, turysta, wędkarz, czy spacerowicz, czy ktokolwiek może przejść i obojętnie, czy ty będziesz miał działkę, jeżeli ogrodzisz działkę do samej wody, tutaj na przykład zobaczcie, macie po prawej stronie, macie teren prywatny, wstęp zbroniony, ale nie jest ogrodzony do samej wody, zobaczcie, jest miejsce, przez które możesz przejść. Jest miejsce, przez które możesz przejść i co w takim miejscu należy zrobić. To jest tylko, jeżeli grunt jest prywatny, działka prywatna przylega do jeziora. Jeżeli tak się dzieje i teren powinien być ogrodzony i te 1,5 metra od wody tego gruntu powinno być wolne, żeby można było przejść. Tak? Żeby można było przejść. Ale z zastrzeżeniem takim, że że to tylko możemy przejść przez ten grunt. Tak? Przez ten grunt to jest prawo przejścia. Przez ten grunt możemy tylko przejść. Nie możemy się tam zatrzymywać, nie możemy tam łowić ryb. Chyba że wejdziemy po kolana w wodę, to już nie jesteśmy na gościa gruncie, czy tam na czyimś gruncie. W każdym bądź razie tylko przechodzimy, nie zostajemy, nie robimy bez oczywiście pozwolenia właściciela. Nie rozbijamy biwaków, nie rozkładamy kocyka, nie podziwiamy przyrody, po prostu przechodzimy. Przechodzimy przez ten grunt i tyle. I to jest wszystko elegancko, bezpiecznie. Jeżeli się zatrzymamy na tym gruncie, nie mamy tego prawa, żeby przebywać na tym gruncie. Bo ten grunt jest państwowy, ale to jest tak zwana prawo przejścia, także tylko możemy przez ten grunt przejść. Tak? I teraz, jeżeli jest jezioro prywatne i tutaj macie u góry na zdjęciu, że ktoś ogrodził sobie, dajmy na to, jezioro. Nie wiem, czy akurat to jest jezioro prywatne, jak to jest. W każdym bądź razie, jeżeli jest jezioro prywatne, to 1,5 metra, cały czas te 1,5 metra obowiązuje. Właściciel nie może ogrodzić jeziora prywatnego. Jest jedna możliwość. Jeżeli jezioro prywatne i grunty do niego przylegające są również prywatne, no to wtedy może sobie takie jezioro ogrodzić. Ale jeżeli grunty są państwowe, należące na przykład do lasów państwowych, a gościu sobie kupił tylko i wyłącznie jezioro, nie ma prawa tego jeziora grodzić. Chyba że, tak jak mówiłem, wykupił jezioro i na przykład 5 metrów linii brzegowej wykupił sobie na własność, no to wtedy taki płot może sobie postawić. Jeżeli ma tylko jezioro, a grunty obok przylegają, są państwowe, nie ma prawa postawić płotu i nie ma prawa się sapać na nas, jeżeli sobie tam będziemy przechodzili, czy chodzili w koło jeziora, jako turyści, czy ktokolwiek. Oczywiście nie możemy mu tam pływać po tym jeziorze, nie możemy mu wędkować, ale przejść i dostępność do jeziora, na przykład usiąść sobie na korzeniu, na linii brzegowej, na plaży, możemy nie kąpać się, ale przy brzegu możemy sobie robić, to nie znaczy sobie robić, no nie wiem jak jest dopuszczalne, czy grilla, czy coś. W każdym bądź razie ten gościu, właściciel nie może się zasapać na nas, czy na przykład ogrodzić sobie jeziora w ten sposób. I teraz jeszcze sprawa tego, no i te półtorej mamy i teraz tak, sprawa linii brzegowej. Kupujemy działkę, grodzimy działkę, słupek ostatni jest 1,5 metra od linii brzegowej, liczmy od lustra, od początku jeziora, lustra wody, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie mamy to, zrobiliśmy pas wolny do przejścia, żeby ludzie sobie mogli w koło jeziora swobodnie przechodzić. I teraz tak, mamy takie to i mamy trzcinowisko i okazuje się, że mamy trzcinowisko i co z tym trzcinowiskiem? No i teraz tak, i ludzie karczują sobie, wycinają, robią sobie plaże, nawożą piasek i robią sobie prywatne plaże
na państwowym jeziorze. To oczywiście jest zabronione pod karą grzywną i więzienia. W pace może się wszystko skończyć. Nie wolno naruszać linii brzegowej. Można sobie na przykład wyciąć pasek trzciny, jeżeli była trzcina, tak jak tutaj na tym obrazku macie, jeżeli możemy sobie wyciąć pasek, żeby mieć ułatwiony dostęp do wody, ale nie możemy wygolić całej trzciny na wieś piasku i zrobić sobie plażę. To jest niezgodne z prawem. Następna rzecz, jeżeli mamy jakiś dopływ, jakaś rzeczka, strumień czy rów melioracyjny również wpływa na naszej działce do jeziora, nie mamy prawa zmieniać biegu strumienia, nie mamy prawa zmieniać tego rowu melioracyjnego czy jakiegoś innego cieku bez uzgodnienia to z odpowiednimi organami i bez zrobienia projektu. Możemy na przykład jedno, co możemy po prostu, jeżeli to jest rów melioracyjny, położyć rury, chociaż to też jest do uzgodnienia wszystko z odpowiednimi organami. Jeżeli nie, zasypiemy na przykład strumyk, czy zmienimy bieg rzeczki, żeby nie przepływała nam przez posesję, popełniliśmy wykroczenie. Pamiętajcie o tym. Co do nas wędkarzy, jeżeli takie sytuacje są, bo oczywiście prywatni właściciele myślą, że pół jeziora należy do nich, to są w błędzie. Teraz w dobie internetu jedziecie na ryby, możecie sobie wygrzebać artykuł 478 ustawy drugiej prawa wodnego i taki właściciel, pamiętajcie co powiedziałem, że to jest prawo przejścia, że możecie tylko przejść. Nie stać, nie wędkować, nie rozbijać namiotu, tylko przejść. Jeżeli pokażecie mu to prawo, to on nie ma prawa wam nic zrobić. Chociaż różnie to bywa, bo różnie ci prywatni właściciele sobie myślą różności, że mają troszkę więcej kasy, to już myślą, że wszystko należy do nich. To już wam powiedziałem. No, myślę, że wam troszeczkę to naświetliłem. Tam nie będziemy już wnikali w jakieś I teraz wam powiem jeszcze jeden taki przypadek z Anglii, gdzie wędkowałem, pojechałem sobie na ryby, pojechałem sobie na klenie, strągi, na taką rzeczkę wijącą się, meandrującą, bardzo ładna rzeczka, nieduża, już nawet nie pamiętam nazwy, w każdym razie nieduża rzeczka i żeby dostać się do tej rzeki musiałem przejść przez parę gospodarstw, nie gruntów, parę gospodarstw rolniczych, czyli farmerów. Musiałem przejść przez farmerów angielskich, tak? Musiałem przejść im przez podwórko. I teraz zobaczcie, ja idąc na ryby, muszę przejść przez podwórko gospodarza, gdzie tutaj ma oborę, tutaj ma dom. Ja przechodząc przez te podwórko zostaję zaczepiony przez gościa. Gościu sobie siedzi na ławeczce i dzień dobry, jaka dzisiaj piękna pogoda, gdzie pan idzie? Dzisiaj mogą brać. Tu wczoraj był Stachu, złapał takiego pstrąga, a Zdzichu przedwczoraj takie kabany ciągał, klony. Gościu siedzi i teraz tak, herbaty pan się napijesz? A może miodzika pan, zobacz pan za 2 funty słoiczek miodu, opłaca się panu? I teraz zbombardowany tak za nie mówiłem jak teraz, tak? Bo ja się bałem przejść po prostu mając doświadczenie z Polski, bałem się przejść przez to podwórko. I moim takim miłym bardzo zaskoczeniem, że gościu siedzi i ten właściciel tu zaprasza, tu herbatę ci zrobi, tu możesz kupić pomidory, tam jakieś flance papryki, tam jakieś kwiatki, tam jakieś sadzonki, tam drewno na grilla. Przechodzisz mu dosłownie koło domu przez jego podwórko prywatne.
I tam nie ma nikt problemu z tym, żeby na ciebie sapać i grasować, żeby ci widły w plecy wbić, bo mu na jego miedzę wchodzisz. Taka kultura to jest coś po prostu niesamowitego, to jest niebo, ziemia. Może gdzieś też są tacy fanatycy, ale nie chce mi się w to wierzyć. Ja przełaziłem tam przez tyle gospodarstw, przez tyle farmerskich podwórek się przewinąłem i każdy był bardzo miły, jak kogoś spotykałem. Nawet jeszcze pokierował cię, gdzie masz iść, gdzie są ryby, gdzie biorą. Także i tam nie ma nikt problemu z tym, że przejdziesz mu przez łąkę, pole, tylko nieposionym, nie? I możesz sobie iść swobodnie miedzami, wędkować, spacerować. Nawet porobione są takie ścieżki specjalnie dla tych spacerujących. I w ten sposób na przykład, jeżeli jest dużo turystów w sezonie, no to gospodarz owoce sobie może sprzedać, te, które spadły i by się zmarnowały, ktoś może na tym zyskać. U nas to jest w powijakach, może gdzieś w tych takich bardziej turystycznych regionach już coś takiego jest, a często i gęsto jest tak, że jest taka zrobiona szafka, w tej szafce macie na przykład pęczek rzodkiewek, pęczek tego, to i tamto, butelkę oleju z jakiegoś specjalnego, tego i skarbonk, i ceny napisane na tym, słoiczek z dżemem, z miodem, napisana cena i taka puszka stoi, nie wmurowywana, tylko puszka stoi, do której masz wrzucać pieniążki i teraz jak coś kiedyś kupowałem i miałem na przykład dychę, kupiłem towar, rozmieniłem sobie w tej puszce, bo tam były drobniaki, zostawiłem dychę i nikt tego nie kradnie. Nie wiem jak jest teraz, ale parę lat temu to było wszystko w normie. Także pamiętajcie, te 1,5 metra to wam się należy jak psu Buda zimą, że możecie sobie tam przejść, nie zatrzymując się, chyba że wejdziecie do wody i będziecie brodzili w tej wodzie, wtedy możecie sobie wędkować, ale to takie, wiecie, ja to wyczytałem, ale nie bardzo mi się chce w to wierzyć. W każdym bądź razie pamiętajcie, nie, że te 1,5 metra, czy to będzie jezioro, czy to będzie oczko wodne jakieś takie państwowe, czy w jakimś parkach. No, są takie rejony, w których na przykład jeziora są ogrodzone, to są na wyłączne jakieś rezerwaty, mogą być ogrodzone, albo jakieś specjalne te militarne strefy nadgraniczne, przygraniczne, to wtedy jeziora, rzeki mogą być definitywnie ogrodzone i nie podlegają dyskusji. Te 1,5 metra wtedy tam nie obowiązują. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, macie 1,5 metra brzegu, żeby sobie przelecieć na drugą stronę, także własność, teren prywatny, wstęp zbroniony. Jeżeli idziecie w pasie 1,5 metra, mogą was pocałować w piętę. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Ryba nie myśli, ale swoje wie i połamania wędek na kolanie dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Pan Zdzisiu lepiej już, nie, dzisiaj nie gra. Niech pan Zdzisiu co lepiej faję zapali. Może lepiej na tym wyjdzie. O, pan Zdzisiu sobie zapalił faję od razu, jakoś bardziej mu do twarzy. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!